Wyskakuję z auta, patrzę, a mi naczepa padła. Słuchajcie, jest masakra po prostu. No, że co, zamknięty cały dzień? O kurde. Jest płynek jeszcze co? Próbujemy odmrozić wszelkimi sposobami. Oglądam kawę. Stoi Volvo. Zablokowałam wszystkich. Dzisiaj nikt nie pracuje, bo Volvo stoi. Gdzie tu tak pracować od rana? Na inne teraz, to mi się już nie chce. Tak się dobrze w domu spało. Jezu, jak dobrze się w domu spało. Dobra, włączymy te stroboskopy. A naczepa zachodzi. Jedziemy dalej na załadunek. Jedziemy. Kto za nas pojedzie? No nikt nie pojedzie za nas. Czy nam się chce? Nie chce się. Pusto, ale się wyciągnie. Ale się wyciągnie. Przymierzymy teraz do lewej i sprawdzimy, czy naczepa idzie prosto. Pięknie trzyma. To nie jest coś, na co ja mam dzisiaj ochotę rano. Świeżo wykąpana. Wyspana w domu. Powietrze nie było suche. Na jazdę się nie martwiłam. Prysznic miałam taki czyściutki. Kawa taka rano była dobra. Śniadanie. O, jak mi się nie chce. Mi nie chce. Kto za mnie te łańcuchy zapnie? Czy ja wam w ogóle opowiadałam w końcu, bo ten pierwszy kurs był tak strasznie szalony dla mnie, że nie wiem, czy ja wam wszystko powiedziałam. Czy ja wam mówiłam, że załadowałam ładunek i ja już chciałam jeść, to przyszli, powiedzieli, że załadowali zły ładunek. Powiedzieli, że to trzeba rozładować, więc musiałam wszystko porozpinać, wszystko przygotować. I jak wszystko zrobiłam, to ściągnęli ładunek, powiedzieli, no to cię załadujemy po drugiej stronie firmy. No więc mnie tam wywieźli. Jak przyjechałam, przygotowałam się, załadowali. Się zapytali, to kiedy po ciebie mam przyjechać, żeby cię wyskortować do wyjazdu? Pół godziny, nie? Przyjechali po pół godziny, a ja jeszcze wciąż miałam 2 łańcuchy. I nie miałam jeszcze, a najbardziej byłam zła przez to, że nie miałam czołówki, latarki na czoło. I tam było całkowicie ciemno, w środku lasu byłam, na tej budowie i no i kurde, telefon postawiłam i tyle co mi świeciło i od razu poszłam do militaria.pl po czołówkę, ale już były 2 czołówki, znaczy tam jest czołówek 1000, ale ja sobie wybrałam pomarańczowe, bo ja mam gdzieś czołówkę, ale gdzie? Pewnie gdzieś w szufladzie albo w jakimś schowku. Po prostu stwierdziłam, że będzie pomarańczowa, to ją szybciej znajdę. I tam była taka 1200 lumenów i była 3000 lumenów. Ja wziąłam 3000. Teraz to jak mi zaświeci, to ja będę widziała wszystko, nawet po prostu bakterii do naczepie. Tak więc zamówiłam w ogóle do paczkomatu na trasie, więc zobaczymy. No widzicie, znowu nie widzieliście ładunku i znowu dzisiaj tym razem też nie zobaczycie, bo taki jest klient, że powiedział ni hu hu, nic. Ani co, ani skąd, ani dokąd. Jest skąd jest miejsce załadunku do miejsca rozładunku. Co jest? Ładunek. Nasz klient, nasz pan. A teraz wam puszczę lokalny zespół do Freeborn Brothers, bo jest taki nastrój. No, teraz mi to nie właśnie, poczekajcie, niech rondę przyjedzie. Potrzebuję 2 pasów na rondzie. If I miss a step, or if I take a break, will you be with me when we walk to the moon? 'Cause the water in the river flows, and we die, so we'll survive. Hold my hand, close your eyes, so we'll survive. Przetrwamy to.
załadunek nawet łańcuchami. Będziecie mieć kiedyś okazję pójść na koncert The Freeborn Brothers. Zespół z Podkarpacia, ma bardzo charakterystyczną muzykę. Jak wiecie, ja to jestem bardziej rock metal, ale coś w tej muzyce jest takiego, wiecie? A koncerty ich z kolei to wymytają. Także no, na ich koncert to trzeba pójść, jak będziecie mieć okazję. Oni dosyć dużo koncertują, w sumie to koncertują i w Europie, i czasami do Ameryki Południowej się kopsną i tam pokoncertują. Więc pamiętajcie, żeby pójść na ich koncert. To jest schizm na maksa. Zajebisty. Open your eyes, open your eyes, open your eyes. Your life is full of goddamn lights and you're done. No escape, no place to hide. No i po robocie, cała brudna. Tak sobie jeden łańcuch, słuchajcie, założyłam, że był luźny, ale już miałam pozakładane i chciałam wyjechać spod dźwigu jak najszybciej, żeby następny mógł się ładować. Więc wyjechałam i później ile się namęczyłam, żeby ten łańcuch wziąć, ściągnąć. Nie przez to, że wyjechałam spod dźwigu, tylko przez to, że po prostu był w takim miejscu pod ładunkiem, że tam musiałam, wiecie, włazić, a taki łańcuch to już jest zapięty, żeby ściągnąć z oczka. To też nie jest czasami tak łatwo i się umęczyłam z jednym głupim łańcuchem. I powiem wam w tej chwili, że nie chciało mi się rano wstawać, nie chciało mi się rano jechać, ale efekt jest taki, że wyjechałam pierwsza na załadunek, chociaż byłam jako druga, ale poszłam do kierowcy, jak dostałam informację, że mamy wjeżdżać. Mówię, wjeżdżaj, jesteś przede mną. Mówi, a byłaś tu kiedyś? Mówię, byłam. No to jedź pierwsza. Mówię, dobra. Ha, i pojechałam pierwsza i dostałam pierwszy ładunek. No i spoko. Czasami jest fajnie, jak ktoś pomoże, a czasami nie jest fajnie. Znaczy o tak, czasami jak ktoś nie pomoże przy załadunku, bo zazwyczaj na gabaretach jest tak, to wszyscy razem pracują. Ale czasami tak nie jest, nie? I nie ma w tym żadnej złośliwości, żeby nie było. Tylko jak widać, że każdy ogarnia swoją robotę, a ja tak zauważyłam, że jest ze starymi już kierowcami, że jak ktoś przychodzi, to pomóc, to oni nie chcą, nie? I ja to widziałam w Tagu, jak jeździłam, że tam po prostu przyszedł człowiek pomóc, a to mówi, nie, ja sobie to sam zrobię, nie? Ja myślę, o co chodzi? A teraz ja mam tak samo, że jak jest ktoś, kogo nie znam, a tak jak ja, to ja co fika jeżdżę z kimś na doczepkę, więc co fika kogoś nie znam. Więc jak nie znam kogoś, to wiecie, nie wiem, czy ktoś jest młody na gabarytach, czy ktoś jest stary na gabarytach. Nie zawsze to widać przecież po twarzy. Czasami widać, ale czasami nie widać. I w sumie to dzisiaj tak było, że każdy się zajął sobą. Ja sobie sama pozapinałam i teraz oni się ładują, ale dzięki temu, że oni mi nie pomogli, to ja nie muszę im pomóc i teraz sobie siedzę i herbatę piję. Oczywiście ja bym mogła im pomóc, ale dwóch chłopów z jednej firmy. No kurwa. Jak ja, kobieta w czasie okresu, poradziłam sobie sama z wszystkimi łańcuchami, no to oni we dwaj sobie nie poradzą, no już nie będę takich opcji. Ja wcale nie przeklinałam. Pokażę wam, bo ja ostatnio robię sweter. Robię 2 swetry, bo ja się nudzę jednym swetrem, dlatego robię 2 swetry. Kupiłam 2 włóczki, druga jest gdzieś, nie wiem gdzie, i robię 2 swetry. Jeden dla mnie, drugi dla mojej siostry. I jest najlepsze to, że ta włóczka, którą kupiłam dla siebie, to mi się nie podoba, chociaż ja wiem, że w tym kolorze dobrze wyglądam i dlatego taką kupiłam, ale ta włóczka jest taka średnia w moim mniemaniu, a ta, która mi się, to jest z Agnieszki, to jej się średnio podoba, ale to jest 100%, są jej kolory i jej to będzie pasować. Ale w sumie może mi by też pasowały? Patrzcie. No nic. Zrobimy i zobaczymy, kogo sweter wybierze. Bo nie wiem, czy wam ostatnio mówiłam, ale ten sweter żółty, który sobie robiłam, to jak zrobiłam, to się okazało, że jak Agnieszka założyła, to się okazało, że idealnie wyglądał. A na mnie wyglądał jak ze starszej siostry. Więc zrobił sobie sweter, który się okazało, że zrobiłam dla siostry. A teraz zobaczymy, dla kogo ten sweter będzie. Ja mam takie wrażenie, że ja jak robię coś dla kogoś, to później to bardziej pasuje innej osobie. Zobaczymy, jak będzie tym razem. O kurde, powiem wam, że taka sytuacja, że jedziemy i nagle pilot mówi: Iwona, czujesz gumę? Ja mówię: no kurde, nie czuję. A tak chłopaki mówią: no tu jest spalarnia, to.
Ja też tak kojarzę, że w tym miejscu zawsze śmierdzi. No i słuchajcie, jedziemy sobie, jedziemy. Nagle powiedz mój, Iwona, to na pewno od ciebie śmierdzi, bardzo mocno śmierdzi. Ja świecę światło, a już biały dym mam pod naczepą. Myślę, ja nie mogę, od razu awaryjne. Pas awaryjny. Wyskakuję z auta, patrzę, a mi naczepa opadła. Balkon mi opadł i po prostu już opona tarła. Przed wyjazdem ustawiałam naczepę, tak mniej więcej widzicie co do centymetra i ta lewa strona była jakiś tam centymetr niżej, ale to wiecie, też lód był, to takie, no generalnie teren nigdy nie jest idealnie równy, dopóki się nie stoi na rzeczywiście fajnym asfalcie czy kostce. Więc mniej więcej było z tolerancją centymetra 2 i widzicie, ta lewa strona była trochę niżej i zaczęło łapać tą pierwszą oś, więc no więc się zatrzymaliśmy i chciałam podnosić tą oś, ale patrzę, że balkon kurde jest nisko, więc podniosłam balkon. No i powoli dojechaliśmy, całe szczęście było tylko 3 km do bramek. No i stoimy teraz pauzę. Podniosłam teraz te osie, bo się opony trochę zagrzały. No i nic, nie wiem, zobaczymy jak to będzie. Trochę będę zesrana już do rana. Trzymaj się kciuki, żeby dojechać do rana bez kapcia. Jechaliśmy pierwszym konwojem, był kapeć podwójny. Mam 3-4 zapasy, ale nie chcę ich robić. W takich momentach to już naprawdę średnio się nagrywa. Ja skupiłam się nad tym, żeby znaleźć pomysł na jakiekolwiek rozwiązanie, wyjście z tej sytuacji. Sobota, 23. Ja dzwonię, gdzie mi tylko przyjdzie do głowy. Rozmawiam z różnymi ludźmi, co w ogóle można z tym zrobić. Fakty były takie, że woda się do końca nie wypłukała, zamarzła w zaworach, więc wypłukać było wiadomo, że się nie da załadowaną naczepą. 70 ton ładunku na naczepie, więc można tylko było próbować coś naprawiać, ale jak takie coś naprawiać w niedzielę na parkingu w minus 8 stopniach mrozu z wiatrem, z odczuwalną temperaturą, jakby było minus 100. Było naprawdę strasznie zimno, więc dzwoniłam, gdzie mi tylko przyszło do głowy. No i zadzwoniłam się do Polkar. No więc słuchajcie, jest masakra po prostu. Jest sobota, noc, na wieczór, odpaliłam Volvega. No i właśnie, odpaliłam Volvega, pochodził trochę, jak się zagrzał, to włączyłam pompę. No i generalnie to balkon mi całkiem opadł. Jak podnoszę, to od razu opada. Jeszcze się olej wylał górą, więc go pozbierałam, ale olej dalej jest biały. Dalej jest w nim woda, ale wylał się przy zbiornik w naczepie. Nie zbiornik u góry w zabudowie. Więc widać, że jeszcze po prostu dalej było za mało płukane. Jeszcze się wszystko nie wypłukało. I teraz jak jest mróz, no to woda reaguje na temperaturę. No i jutro w nocy mamy jechać, piloci zamówieni. Cały konwój, wszystko poustawiane. No ja nie mam co zrobić. Już rozmawiałam też z Goldhoferem, jeszcze ze sprzedawcą z Goldhofera. No ja nie mam żadnych zaworów przy balkonie, żeby odciąć balkon. Próbowałam zamykać tam jeszcze takie inne zawory w naczepie. No ale nawet jak zamykam zawory przy osiach, to blokuje tak jakby osie pod kątem zawieszenia, to i tak ten balkon opada. I tak, jestem teraz na łączach z mechanikiem i z Goldhoferem. Jutro jest niedziela i tak powiem wam, że to jest straszne, ile mi to nerwów zjadło już od samego początku. Przemek wpadł na jeden pomysł, tak, żeby mogła dojechać, rozładować i obrócić na serwis. Natomiast, żeby sprawdzić, czy ten pomysł ma szansę spełnienia się w rzeczywistości, ja musiałam sprawdzić, czy te siłowniki po chwili odmrożenia będą trzymać. Więc trzeba było je w jakiś sposób podgrzać. Więc co ja zrobiłam właśnie, to zagotowałam wodę i po tych kostkach, elektrozaworach miałam polewać gorącą wodę po to, żeby zobaczyć, że jak rzeczywiście ten lód w tych zaworach się rozmarznie, to czy one przez jakiś czas będą trzymać. Dajcie i świećcie.
Postawmy jeszcze na drugą stronę. Czy to wystarczająco dużo? Chyba nie. Kurczę, mogłam wziąć ten zwolwowski czajnik. Dobra. Trzyma, czy mi się zdaje? Ej, kurde, trzyma. Trzyma? Tu będzie najlepiej widać. Patrzmy, czy trzyma. Opada, czy nie? Chyba nie opada, nie? Ej, kurwa, nie opada! Będziemy jechać. Patrzcie, że trzyma. Boże, uwielbiam ich. Dobry, jest niedziela i już rozmawiałam z Przemkiem, bo ten balkon niestety po pół godziny opadł już. Więc rozmawialiśmy i mam dwie opcje, takie, że albo przetłoczyć jeszcze olej i wypłukać, ale naczepa jest załadowana, więc trochę jest to ryzykowne. A druga jest taka, że on założy jakieś takie kulkowe zawory proste przy tym balkonie i po prostu się zamknie balkon, tak żeby mogła objechać tą trasę, bo naczepa z tyłu trzyma ciśnienie, tylko właśnie balkon opada. Więc takie coś, więc on się już zbiera, a ja mam jeszcze raz za zadanie sprawdzić, czy rzeczywiście podgrzanie tych kostek znowu pomoże. Jak pomoże, no to po prostu pan jedzie. Ja już mam traumę, jak mam podnosić balkon, jest teraz już podniesiony raz, już po prostu znowu opada, a jak włączam pompę, to po prostu idę patrzeć, czy już się coś nie leje. Więc podnosi się. Tylko opada. A widzicie, wstawiłam telefon, a nie włączyłam. No więc słuchajcie, wolałam drugi raz. Czajnikiem z ekspresu Volvo. No i widać, że trzyma. Trzyma, teraz będziemy obserwować, jak długo. No, mamy, proszę Państwa, minus 6 stopni, z tym, że auto jest odpalone, to zawsze już to troszeczkę się podgrzało w okolicy, więc pewnie jest jakieś rzeczywiście minus 7-8. No więc, jak widzieliście, 10 minut trzyma. 10 minut tylko. 13 godzin do startu praktycznie, więc odliczamy czas. Przemek już wyjeżdża do firmy zbierać wóz pomocowy. Pozytywnie się nastawiam, już za lada moment powinni być. Serwis powinien być, Polkar, no więc jestem już ubrana, na to jeszcze Polar pójdzie. Sama sobie zrobiłam na drutach, już trzeba wyprać, bo jak sobie wyprawiam brudnymi rękawiczkami, to widzicie, jest. No ale nic. Ja bym po prostu chciała, żeby się dzisiaj udało bezpiecznie objechać tą trasę. Żeby rzeczywiście udało się przepukać te akurat 2 siłowniki, założyć ten zawór, zamknąć to. Mam nadzieję, że z tyłem naczepy nic się nie będzie działo. Do tej pory się nie działo, więc mam nadzieję, że tamte nie będą opadać. Jest odpukać, aby tamte jeszcze zaczęło opadać. No i w każdym razie dojedziemy, rozładujemy się, wracamy, zostawiam zestaw na Polkar i poproszę, żeby tak to zrobili, żeby mi dali gwarancję, że jest już zrobionym. Żeby takie dochodzenie przeprowadzili, że nawet jeżeli się okaże, że ten zbiornik będzie do wymiany z aluminiowego na stalowy, bo też słyszę, że na aluminiowym się więcej wody gromadzi, oparów w środku, a nie da się zalać pod korek, no to po prostu wymienimy. Nie wiem, czy rzeczywiście ten nowy zbiornik, który będzie całkiem
płaski na górze, albo jakoś tu będą inaczej, ten wąż powrotny będzie inaczej jakoś osadzony, nie w takiej niecce. Albo w ogóle nie wiem co. O, chyba są. Idę się przywitać, trzymajcie kciuki. Oni wiedzą co robią, ja nie wiem co ja robię. I jak to zrobimy? My musimy zrobić to maksymalnie do góry i No. maksymalnie na dół, czyli musi cały cylinder skok w górę i skok w dół, na sam dół. No to na sam dół to nie ma problemu, możemy to opuścić, ale do góry to ona będzie bardzo mocno zadarta. Musimy ta nieczystość, czyli ten olej z wodą pomieszany co jest, musi on wyjść przez ten zawór i wrócić do zbiornika. Żeby po prostu mu się więcej przemieszał, No. żeby było mniej tego. A te zamki zamienię Ci na zawory kulowe, zwykłe, takie po prostu, nawet jak zamarzną, to są otworzysz rękę. No dobrze. Czyli To co? będą dla Ciebie pożyczone, to jakby można powiedzieć nic z tego nie będzie, to po prostu musisz wrócić do Dobra. nas i- Dobra. Dobra. Dobra, to robimy na razie może ten cykl, czy zmieniamy ten zawór, może zmienimy Oskar ten zawór. Dobra, weźmiemy bańkę, podłożymy i zmienimy te zawory. A to jest Taki oldschoolowy, nie? Patrz, No, taki by zwyk- może był najlepszy. Może taki zostawić trzeba. taki zwykły zawór kulowy. No. Chodzi o to, że po prostu ten zawór marznie, no i żeby się co chwilę go nie rozgrzewała i podczas jazdy, żeby on Ci po prostu nie otworzył się i nie spadła naczepa, to masz mechaniczny, będziesz miał No. zawór. No, A jak przyjedziesz do nas, to po prostu to wszystko przywrócimy do stanu oryginalnego no, super. i sprawdzimy, co się dzieje. A to było co? Odpowietrzenie? Jeden jest przewód do wyrównywania ciśnień między siłownikami, żeby równo były. Załóżmy ten. No. A drugi masz do manometru tam, żeby Ci pokazywało ciśnienie na łabędziu. To rzeczywiście skutecznie już do końca wyczyścić, bo już widzisz, raz było czyszczone, poszło 400 litrów, teraz też 400 litrów. No Marcin z Godkopera mówi, że na takie coś to nawet i 1000 może pójść. Lepsze jest właśnie takie czyszczenie tą maszyną, bo ona po prostu to co wróci, to No. przez filtry No. i odzyskuje. Jak to się już wszystko wyklaruje, to wtedy można zalać załóżmy. No. Ale to No. trzeba to wyczyścić po prostu. To jest bardzo niedobre, a jeszcze gorsze jak są opiłki. Na No. przykład jak pompa Tak. będzie opiłkować i ona pójdzie tutaj, no to jest No. takie, można powiedzieć, Koniec. rozwiązania. tragedia. Choć to też nie jest za dobre, bo wszystkie te elementy wewnątrz, one są, można powiedzieć, z takiej stali zwykłej jakby. No. I jak jest woda, to ona zaczyna korodować. Tak samo cylinder w środku, to wszystko może korodować, bo olej chroni. A woda jednak... Widzisz jakie masło? Nie chcę wychodzić. Jedziemy czy jak? Wszystko będzie ok? Raczej tak. Tak? Cześć, Tak. Ola jestem. Cześć. A ty mnie dzisiaj pilotujesz? To akurat przyjechaliśmy na hot doga. A, widzisz. Tak. To jest moja pilotka na dziś. No. Ale będzie ekipa, co? Pixel, chodź tu, to jest ekipa. Pixel. Dwie blondynki pojadą, to będzie, co? Tak, dwie blondynki. Dokładnie. Tak. To co, gotować wodę, czy nie? No, że co, zamarznięte całkiem, nie? zamarznięte. No. Nie, bo to generalnie A, bo to tego nie wyciągniesz. będzie. Wyciągniesz, no. Ja to można powiedzieć zabiorę. Spokojnie, ja mam tam, wiesz, jak kamper. Dziękuję. Także spokojnie. Dłużej, żeby wjechać tutaj do Zgorzelca. No. O, chłopaki. To tu już jest lód. No. Nie ciekawie. A, zapomniałeś kurtki? Serio? A weź sobie moją roboczą. No weź sobie. Załóż sobie roboczą kurtkę. Zobacz co. No. O kurde. To jest płyn jakiś czy co? Hydrauliczny, no. To jest olej z wodą, która woda zamarzła. Ja pindole. A to To teraz jest- tak do filtra paliwa jest, że też nie. Tak. A dobra, paliwo. Widzisz? A to się po prostu skrapla i dlatego. I te dziurki jak tam wchodzi, Tak, to po tak, prostu tak, ci tak. otworzył ci mechanicznie i ono opada. Tak. Teraz będziesz miała zwykły po prostu kran. Tak.
Powiem ci, że już bym wolała taki, jak teraz kierowcy zawsze mówią, że takie nie ma jak to klamka, to rozumiem, co to znaczy nie ma jak to klamka. Czyli co? Jest okej, tak? Już, że nie spałeś, tak myślałeś? No bo nie byłem pewny jaki tu jest grip. No. A dosłownie wszystko na raz. Nie za bardzo można wziąć. Przemek wymienił te elektrozawory, które się nie domykały przez to, że woda w oleju rozszerzała się pod wpływem temperatury i sprawiała, że one nie mogły się domknąć. Zawory się nie domykały, więc przez to ten balkon opadał. Przemek usunął te zawory, wstawił takie zupełnie proste, dosłownie jak widzicie, klamki. No i teraz mieliśmy tylko i wyłącznie dopompować balkon, podnieść po prostu balkon i zamknąć zawory i tak już to właśnie miało biegać. Niestety okazało się, że przez ten rosnący mróz zamarzła woda jeszcze w innych miejscach w bloku i się okazało jeszcze, że na powrocie do zbiornika oleju hydraulicznego, tego tam nad zbiornikiem paliwa. I olej, tak jak w układzie krwionośnym człowieka, on musi krążyć w koło, więc pompa pchała, ale ten olej nie mógł wrócić do zbiornika i generalnie wszystko się blokowało i się okazało, że owszem, możemy już zamknąć balkon, tylko że ten balkon leży dalej. Ale skar, co? O ja pierdzielę. No dobra, nie mam zahamować. Dobra, dobra. O mój God. Nie chcę wierzyć, nie? Że to jest... Może ty teraz wejdziesz do auta zagrzać. Teraz Widzisz? musi wrócić do zbiornika i po prostu zjedzie na serwis. Trzeba oczyścić całe to. Jeśli się tego dobrze nie zrobi, to w kolejnej zimie znowu będzie to samo. No wtedy zjazd musi zjechać, tak? Warto powiedzieć, że ja czyszczenie robiłam tydzień temu. I było pukane już, nie? Ronka, powiem Dalej za mało. my też często jeździliśmy z naszymi busami i tylko było wpisywane, a tak naprawdę gówno było robione. Nie, no ja byłam osobiście przy tym. To było robione. Dalej za mało po prostu jeszcze. Gdzieś tam jeszcze gdzieś zostało i... No właśnie. Ale to jest mistrzunia! Mistrz kierownicy. Ucz się, młody, bo ojciec długo żyć nie będzie, wiesz o tym, nie? Nie, jak to? Ojciec wiecznie żyć nie będzie. Musisz bardzo dbać o te złącza. No. Zobacz, ile one się jeszcze dokręca. One nie jest dokręcone, No. ale odkręcimy je i coś ci pokażę. Tutaj będzie zamarznięte. Nie, one nie było dobrze, Stykało. tak, nie było przepływu i jak wchodzi ciśnienie, a nie ma dobrego odpływu, to otwiera przez zbiornik, żeby hydraulika nie rozwaliło. No. Myślisz, to może być przyczyna? No by tak było. Spłomujesz, No, te przewody, one kręcą się i one się luzują. no, Musisz za każdym razem sobie zawsze sprawdzić. no, Bo jeśli zasilanie, no. o zobacz, zasilanie też jest luźne. Zobacz jeszcze ile mogę dokręcić. Okej. Jeśli zasilanie by było słabe, to zawór bezpieczeństwa w PTO się otworzy i da do zbiornika. Ale jeśli ciśnienie wejdzie do naczepy, a nie ma odpływu, to wtedy z zaworem bezpieczeństwa ucieka do zbiornika dodatkowego. I tam ci wybije fontanna. Ale jeszcze zerknę. Na to, ale powinno to wszystko ruszyć. Tu zamarzamy, wiecie? Niby jest minus 6, ale ta odczuwalna nie bez powodu ją tym razem podałem po amerykańsku, bo jest po prostu masakra.
jest strasznie zimna. Wybrałam sobie te rzeczy amerykańskie ze sobą. Przywiozłam kiedyś z domu. I ostatecznie nie wzięłam, bo tak patrzę, a -5 to już nie będę tych grubych rzeczy brać, które miejsce zajmuje. A teraz to powiem wam szczerze, że kawę robię, ale zamarzam. Ale chyba poszłem, bo jakoś jakiś tam zawód powrotnie było coś zamarznięte i dlatego wywaliło olej znowu, biorąc z bieżnika jeszcze raz. Będzie mi zaraz sprzątanie, że to posprzątać z kostki. Jest raz, a dwa, że... Jezu, aż się boję. Nie. Tu się nic nie dzieje z pompą. Nic. Jakoś tak dziwnie chodzi, wiesz? No, tak normalnie nie chodzi. Nie jedzie w ogóle. No i teraz to już naprawdę zaczęłam wątpić w to, że wyjadę rzeczywiście tej nocy. Kilka godzin do startu, piloci zamówieni, cały konwój ustawiony, rozładunek zaawizowany na poranek, wszystko ustawione. A tutaj przestało działać coś, co jeszcze kilka godzin wcześniej działało. W tym momencie już naprawdę zaczęłam się trochę poddawać i mówię do Przemka, dobra, po prostu dzwonię do spedycji, no i powiem, że nie dojedziemy. No zobaczymy, jakie będą tego konsekwencje. Już wiadomo, że na tym etapie na pewno zapłacę za pilota, bo kilka godzin wcześniej, jak się odwoła pilota, no to po prostu zapłacę jak za pustą nockę, bez kilometrów, czyli na około plus minus 500 euro brutto. No i wiadomo, że jak już zestaw ruszy, to dalej będę musiała zapłacić tego pilota i wziąć następnego. No a oprócz takiego pilota, który jedzie za mną, to są już jeszcze piloci BF4 na zjeździe z autostrady. Więc po prostu nie wiedziałam, naprawdę nie wiedziałam. Poszliśmy do auta, chwilkę napić się kawy jeszcze raz i zagrzać się, bo mi już naprawdę po chwili palce drętwiały. Nie wiem, jak chłopaki sobie radzili w takim mrozie. Mi palce drętwiały i ja już myślałam, że nic z tego nie będzie. Wejdź sobie troszkę do auta, się zagrzejesz. Tutaj masz kawę gorącą. Pomyśleć, ale to kurczę. Proszę? Pomyśleć. Nie wygląda to dobrze. Jest 4:30. Generalnie pozamierzane wszystko. A widzicie, jak pukaliśmy, to już wszędzie leciało ciepłe. Łapam tam kawę. Na mnie jeszcze też zostało. Masakra. Chłopaki poszli chwilę do ciepłego, bo było naprawdę strasznie zimno. Słuchajcie, ja przez 2 miesiące pracowałam przecież na lodowych szlakach. Ja tam tak nie marzłam strasznie, jak marzłam w ten dzień. Próbujemy odmrozić wszelkimi sposobami. No i słuchajcie, Przemek powiedział tak. No przecież mnie lód nie pokona. Wymyślił rozwiązanie, które w bardzo dużym uproszczeniu miało polegać na tym, że podłączy węże hydrauliczne, które idą bezpośrednio od pompy hydraulicznej do tych węży, które zasilają siłowniki, które regulują wysokość balkonu. I wtedy ja będę włączać pompę i wyłączać i w ten sposób osiągniemy odpowiednią wysokość balkonu, zamkną zawory i to będzie koniec. Tak ma objechać. No to będzie trzymać. Steknie czy nie? No. Włącz do siłowników hydraulicznych. Od razu jak włączysz pompę, to ona będzie wstawać. To ustawimy. Powrót. No. Bo jak będziemy chcieli opuścić, to jak? Jak zrobimy za dużo, to już nie ma opcji, tak? Tak to sobie zejdzie. No, ale takie coś, jak tu jest, taki, to już w zawór jak wejdzie z takimi małymi dziurkami, już nie przepuści ci to. Uważaj, żeby nie... Trzymaj tutaj. A tutaj z tym gotowaniem wody pod blokiem, to ja dosłownie się czułam jak jakiś kierowca w latach 90. gdzieś tam w Rosji.
Włączysz pompę, No, od razu łabędź będzie szedł do góry. No. Jak ci krzyknę, no to wyłączysz pompę, ja zakręcę Dobra. siłowniki i zamieniamy te węże i zostawiamy go w tej... to ściągamy, co? Tak, znaczy ściągniemy, żeby to nie spadło gdzieś. Na pewno spadł. Albo to ogień. O, A, włączyłaś? włączyłem. Czy jak chcesz, no to ja ci mogę powiedzieć, że to była bardziej zadarła przodem, bo O, z tym jeszcze jest tam miejsce. Słuchaj, musimy jeszcze dźwignąć łabędzia wyżej daleko, a w razie czego to sobie opuścić, to się opuści. Dobra, słuchaj. Jak ci powiem, to na raz otworzymy te zawory. Ja nie wiem, czy w ogóle wy sobie potraficie wyobrazić, jaka ja byłam szczęśliwa, jaka ja byłam wdzięczna w tamtym momencie, że im się chciało w niedzielę wsiąść w samochód, jechać 4 godziny do naprawy, cały dzień w takim zimnie, w niedzielę pracować i szukać rozwiązania. No po prostu nie wyobrażacie sobie. Udało nam się tą wysokość balkonu ustawić tak, żeby było w miarę bezpiecznie, tak żeby ta podłoga była wystarczająco daleko od opon na pierwszej osi. No i zarazem to jest tak w takiej naczepie, że jak podnosimy przód podłogi, to ta odległość między oponą a podłogą się zwiększa, ale jednocześnie odległość pomiędzy podłogą a oponą na ostatniej osi zmniejsza się, więc tutaj też trzeba uważać, bo można z przodu sobie zrobić odstęp, a z tyłu podłoga z kolei może trzeć po oponach. Jest dużo rzeczy w takich zestawach, których się trzeba dopiero nauczyć. No ale słuchajcie, udało się, chłopaki nawet nie chcieli jeść, powiedzieli, że długa droga przed nami, no też jesteśmy zmarznięci, dosłownie wzięli po hot dogu, no i pojechali z powrotem. A ja poszłam zjeść, no i po prostu się modliłam cały czas, żeby podłoga mi z kolei nie zaczęła upadać w czasie jazdy. Po to były tylko 2 siłowniki balkonu, ale z tyłu 14 siłowników pod podłogą. Teraz jest od tego. Teraz mam jakieś 100... Tak i tak nie działa. Coś jeszcze może wydarzyć w drodze? I jeszcze będę potrzebował kleszczy przestawne i trzeba tu odkręcić manometr.
To co, objadę? Na pewno. Trzymamy kciuki. Ja też trzymam kciuki, nie tylko będę tyle trzymać po prostu. Zobaczymy. Wiecie, jaki rosół wchodzi teraz? Oczywiście to nie jest domowy rosół, ale rosół w trasie jest zajebisty. Słuchajcie, jedziemy po prostu się modlić. Dzięki za oglądanie. Zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Wielkie podziękowania dla wszystkich wspierających. To dzięki Wam mogę robić coraz to lepsze materiały. Matthias Kunkel, Adelmo Filo, Alex Mici, Toshio Oki, Kevin Rafferty, Eduardo Soto, Franz Zajc, Manuel Cersori, Dobos M. Tsaba, Filip Bosanak, Damian Władysław Hermanowicz, Kan Jesilbak.